Ciepła woda 330 ml. Wlewamy wodę do dużej miski. Tutaj mam 6 gramów drożdży instant. Wrzucam do wody i zamieszam. Witam serdecznie na moim kanale. Jest mi miło, że oglądasz ten film. Teraz wsypię 500 g mąki białej i dodam 1 łyżeczkę soli, czyli 10 g soli. I teraz będę to wszystko mieszać łyżką. Patrz uważnie do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Subskrybuj mój kanał, subskrypcja nic nie kosztuje. Teraz przygotuję sobie miejsce pracy. Tutaj mam stolnicę silikonową. Posmaruję ją olejem. Ja tutaj mam olej słonecznikowy. Ciasto przełożyłam na stolnicę. Na moim kanale jest przepis, jak zrobić chleb bez piekarnika, chleb na patelni. Zostawiam Ci przepis w linku w opisie tego filmu. I teraz jest bardzo ważne. Smarujemy dobrze ręce olejem. W ten sposób ręce nam się nie pobrudzą. I ciasto nam się nie będzie kleić do rąk. I zagniatamy ciasto. Robimy to przez chwilę, aż ciasto będzie elastyczne. Ciasto, o widzisz, jak zaczyna nam się kleić ciasto do rąk, to wówczas smarujemy ręce olejem i smarujemy też nasze miejsce pracy, czyli naszą stolnicę silikonową. Należy jeszcze troszkę popracować z tym ciastem, aby ciasto było elastyczne, jednolite, elastyczne. O i teraz zrobiłam kulkę. Zobacz, jakie elastyczne jest ciasto. Proces ten trwa kilka minut. Wzięłam miskę posmaruję olejem. Oj, po prostu mi się otwiera, więc muszę to zabrać. Kupiłam pędzelek silikonowy, gdzie można wlać olej, ale słabo zakręciłam i po prostu górna część mi odpadała. Ciasto włożyłam do natłuszczonej miski, przykryję i odstawię do wyrośnięcia. Musi podwoić swoją objętość. Odstawiamy w ciepłe miejsce. Ja odstawiłam na 1 godzinę i 30 minut. I teraz po godzinie i 30 minutach tak wygląda wyrośnięte ciasto. Pięknie mi wyrosło. Ponownie posmaruję stolnicę olejem. Oj, mam problem z tym właśnie pędzelkiem. Ręką rozmaruję lepiej. I ręce też należy natłuścić olejem.
Wyłożę ciasto na stolnicę. Teraz patrz uważnie, jak będę postępować z moim ciastem. Subskrybuj mój kanał, zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadomiony o wszystkich moich nowych filmach. Ciasto należy rozklepać w ten sposób, aby powstało jedno duże takie koło z ciasta. Składamy w ten sposób, przygniatamy. Jest bardzo elastyczne. Teraz też przygniatamy, złożyłam, przygniatamy, rozciągamy trochę to ciasto. Następnie składamy ciasto w ten sposób od dołu i przygniatamy. Drugi raz składamy, przygniatamy. I składamy w ten sposób. Powstała. Też tutaj przygniatamy. Rozklepuję ciasto. I teraz pokroję na 3 części. Zrobię małe chlebki. Bardzo proszę, udostępnij ten film na swoich stronach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło. Na moim kanale jest forma wsparcia kanału. Obok subskrypcji jest słowo wsparcie. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to możesz wybrać sobie formę, jaką chcesz, i nawet jednorazowe wsparcie jest bardzo mile widziane. Dzięki Tobie ten kanał ma właśnie szansę rozwoju. Teraz jeden bochenek rozciągamy w ten sposób, jak pokazuję na filmie. Ciasto jest elastyczne, trochę się kurczy, ale to nic nie szkodzi. I teraz patrz uważnie, jak zwijam. Zwinęłam troszeczkę i teraz przyklepuję. Ponownie zwijam. I ponownie zwijam. Teraz tą część ostatnią przyklepuję do ciasta. Po prostu musi się to wszystko skleić. Tak paluszkami przyklepujemy. Tutaj mam formę na bagietki. Taką formę możecie zakupić w sklepach. Przez internet możecie zakupić online. Lub jeżeli ktoś nie ma takiej formy, to po prostu bierze blachę do pieczenia, układa na nim papier do pieczenia i robi takie przegródki z papieru. Ja niestety nie pokazuję Wam tego, bo mam tą formę. I teraz kładę moje ciasto na formę od strony przygniatania do dołu i tak lekko przyklepałam to ciasto, jak widzieliście. Teraz ostatni bochenek będę rozciągać i przygotuję właśnie duży bochenek, tak zwana bagietka. I teraz tą częścią sklejoną kładę do dołu.
pokazałam Ci. Teraz lekko rozklepujemy to ciasto, żeby takie było równe w naszej foremce. Ok. I teraz należy to przykryć i pozostawić na 20 minut do wyrośnięcia. Po prostu ciasto musi nam wyrosnąć. U niektórych osób może być 20 minut, u niektórych może być pół godziny. O, i oto są gotowe, przygotowane chlebki, tak zwane bagietki do pieczenia. Najpierw należy posmarować wodą. To jest normalna woda z kranu. Dokładnie smarujemy. I opruszyć mąką. Nacinamy nożem. Możesz naciąć tak, jak Ci się podoba. Ja robię 3 nacięcia. Każdy może naciąć swoje chlebki, czyli bagietki w ten sposób, jak mu się podoba. Różnie nacinają ludzie bagietki, ja w ten sposób nacinam. Teraz stawiam do nagrzanego piekarnika 180 stopni, funkcja góra-dół i będę piekła przez 30 minut. Ja piekłam na drugiej półce od dołu. I tak wygląda upieczony chlebek, czyli bagietki. Pyszny chlebek, mięciutki. Zrób taki chlebek i napisz mi w komentarzu, jak Ci smakuje. O, zobacz, jak się fajnie upiekł. Chleb upieczony po przygniecieniu musi wrócić do swojej formy. Wtedy jest dobrze upieczony, tak jak mówię. I ten chlebek jest dobrze upieczony. Zobacz, jak pięknie wygląda w środku. Polecam Ci taki przepis. Przepis, gdzie nie brudzimy sobie rąk. Robimy ciasto i mamy zawsze ręce czyste. Pyszny chlebek. Dziękuję Ci bardzo za to, że oglądałeś ten film do końca. Zostaw po sobie ślad w formie subskrypcji, jeżeli nie subskrybujesz. Zostaw łapkę w górę, jeżeli film Ci się podoba i napisz jakiś komentarz. Widzimy się na następnym przepisie. Pa!